Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Jednym zdecydowanie z takich najbardziej niezrozumiałych, a jednocześnie praktycznych, bym powiedział, tematów, jeśli chodzi o ludzkie zdrowie, to jest zrozumienie elektrolitów. I niestety, wydaje mi się, że dosyć mało osób dobrze rozumie całą gospodarkę elektrolitową oraz to, ile czynników potencjalnie na nią wpływa. Żeby dać Wam prosty przykład, jest bardzo długi wywiad na kanale Podcast Charyzmatyczny z Dawidem Straszakiem, gdzie tylko przez 1,5 godziny opowiadałem o niuansach gospodarki magnezem i tym, jak magnez przyczynia się do regulacji do różnego rodzaju procesów zdrowotnych. Oczywiście, żeby było jasne, nagrałem, i wielu z Was o tym wie, pierwszą część takiego filmiku Zrozum elektrolity jakieś 2 miesiące temu. Tam opowiadałem m.in. o tego, jaka jest rola insuliny, jeśli chodzi o regulowanie gospodarki elektrolitowej. Opowiadałem, czym jest pompa sodowo-potasowa, jakie jony czy elektrolity są wewnątrzkomórkowe, jakie są zewnątrzkomórkowe, jak wysiłek fizyczny na to wpływa, jak fruktoza na to wpływa, jaka jest rola magnezu w tym całym procesie, jak niskie spożycie sodu może doprowadzić do insulinooporności. I oczywiście pokazywałem to na badaniach. Dlaczego niskie wyrzuty insuliny mogą tak naprawdę zniszczyć całą koncepcję m.in. diety karniwora, jeśli ktoś nie spożywa dostatecznie dużo białka. Było tam całe mnóstwo szczegółów i też bardzo praktycznych wskazówek, jak i ciekawostek tak naprawdę, jak różnego rodzaju czynniki będą wpływać właśnie na tą całą gospodarkę. Jako że odcinek poprzedni się bardzo podobał, to robimy właśnie kontynuację w tym odcinku. I w tym odcinku skupię się przede wszystkim na tym, jak stres, hormony stresu będą wpływać bezpośrednio na elektrolity, jak stany zapalne będą wpływać na tą całą gospodarkę oraz dodatkowo jak tarczyca będzie to wszystko regulować. Czyli do tego poprzedniego zrozumienia, mam nadzieję, że już dosyć głębokiego, będziemy dokładać 3 kolejne czynniki. I oczywiście trzeba podkreślić, jest to o tyle ważne, ponieważ w zależności od tego, z jakim zbitkiem różnego rodzaju czynników mamy do czynienia, czyli innymi słowy, które dominują, będziemy mieć różne wypadkowe. No bo przecież nie jest tak, że tylko i wyłącznie mamy na przykład wpływ insuliny, na przykład podwyższonej w przypadku insulinooporności choćby na tą gospodarkę elektrolitową. Często będzie to połączone między innymi ze stresem. Tak? Albo ktoś może mieć stres i kłopoty z tarczycą, albo ktoś może mieć stres i jednocześnie wysoki poziom wysiłku fizycznego. Innymi słowy, jest całe mnóstwo miksów, które może powstać z tych czynników. A jako że zostajemy tematycznie przy elektrolitach, nie sposób nie wspomnieć o sponsorze tego odcinka, którym jest ponownie firma Salt. Jeśli nie kojarzysz, firma Salt jest producentem tak zwanych funkcjonalnych elektrolitów, które są przeznaczone, i trzeba to mocno podkreślić, dla osób, które są aktywne fizycznie, intensywnie ćwiczą, tracą dużo m.in. sodu z potem podczas tych ćwiczeń, albo są na dietach ketogenicznych. Trzeba mocno podkreślić, tam nie ma cukru, tam nie ma węglowodanów, to nie jest po prostu słodki izotonik, które najczęściej można spotkać w sklepie. Zamiast cukru i tym podobnych pierdół znajdziemy tam po prostu solidną dawkę magnezu, potasu oraz sodu. W jednej takiej saszetce jest 7 kilokalorii, nie będzie, tak jak mówiłem, żadnych podbić insuliny, czy zbędnych kalorii, które są spożywane poprzez spożywanie takich elektrolitów. Po prostu mamy dawkę elektrolitów, które będzie zasilać właśnie przede wszystkim osoby, które są aktywne fizycznie, albo osoby, które są na diecie ketogenicznej. Jeśli chcesz więc zadbać o równowagę wodno-elektrolitową i tym samym regenerację mięśni, przewodnictwo nerwowe oraz ogólną regenerację po wysiłku fizycznym, to serdecznie polecam spróbować elektrolitów Salt. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś, to z kodem BARTOSZ20 jest 20% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja dziękuję firmie Salt za sponsorowanie tego odcinka, a my lecimy dalej. Zacznijmy od roli hormonów stresu w tym wszystkim. Zaczniemy od katecholamin. Katecholaminy, czyli mówiąc właśnie krótko, to są takie hormony stresu typu adrenalina, noradrenalina, które są wszystkim, przynajmniej jeśli chodzi o nazwę, znane, oraz dopamina. I adrenalin, noradrenalina, musimy wiedzieć, one mają bardzo krótki czas półrozpadu. One generalnie będą żyć w naszym organizmie od 1 do 3 minut średnio. Zarówno jeszcze raz adrenalina, jak i noradrenalina. I nie bez powodu ja mówiłem wielokrotnie na kanale, że to są hormony stresu pierwszego rzutu. Czyli kiedy mamy aktywację tego naszego układu sympatycznego, współczulnego, czyli walki albo ucieczki,
będziemy mieć wyrzuty adrenaliny i noradrenaliny. Każdy z nas to zna dobrze. Jeśli na przykład zdarzy się coś mocno stresującego, jedziesz autem, ktoś ci zajeżdża drogę, mamy nagle po prostu bardzo mocne bicie serca, człowiek cały jest jakby zmrożony, gotowy po prostu, no właśnie, albo do walki, albo do ucieczki, to jest właśnie adrenalina i noradrenalina. Ale potem mamy tak naprawdę hormon stresu drugiego rzutu, którym jest kortyzol. I czas półrozpadu kortyzolu to już jest od 60 do 90 minut, czyli innymi słowy, kortyzol rzeczywiście będzie dłużej z nami pozostawać w organizmie. I oczywiście z punktu widzenia jakby naszego organizmu, naszej biologii, kortyzol ma za zadanie między innymi łagodzenie stanów zapalnych, ale również mobilizację energii. Czyli będziemy mieć mobilizację glukozy do krwiobiegu, będziemy mieć mobilizację trójglicerydów do krwiobiegu. Ponownie musimy zasilać te procesy, musimy zasilać walkę, musimy zasilać ucieczkę, żeby wybrać którąś z tych opcji i mieć energię ją wykonywać. Sam kortyzol, dla przypomnienia, jest produkowany przez oś HPA, a więc przysadka, czy właściwie na odwrót, podwzgórze, przysadka i nadnercza. I dla przypomnienia, kortyzol jest produkowany z cholesterolu, a adrenalina, noradrenalina z aminokwasu tyrozyny. Natomiast jak bezpośrednio będą działały katecholaminy na tą naszą gospodarkę elektrolitową? Przede wszystkim adrenalina będzie działać na receptory alfa albo beta adrenergiczne. I przede wszystkim, jeśli chodzi o właśnie taką odpowiedź stresową pierwszego rzutu, będą aktywowane te receptory beta 2. Co one mają do siebie? One będą aktywować pompę sodowo-potasową. Zaraz oczywiście wyjaśnię po ludzku, na czym to polega. Dla przypomnienia, pompa sodowo-potasowa będzie działać tak, że wrzuca 2 cząsteczki potasu do wnętrza komórki i wyrzuca 3 cząsteczki sodu na zewnątrz komórki. Co będzie nam to dawać? Jeśli mamy jakąś reakcję stresową, to organizm, aktywując tą pompę sodowo-potasową, przyspieszając jej działanie, będzie więcej potasu wrzucać z krwiobiegu do komórki. Możemy mieć sytuację, w której będziemy mieć lekką hipokalemię, chyba że jest całe mnóstwo tych bodźców stresowych, to ta hipokalemia, czyli niski poziom potasu w krwiobiegu, może oczywiście się nasilać. Zauważcie, jaka to jest sytuacja. Potas jest wewnątrz komórek, nie ma go w krwiobiegu. Przykładowo, przypominam, praca mięśni jest regulowana w dużej mierze między innymi dzięki potasowi, bicie serca. Innymi słowy, jeśli doświadczyłeś tego, a każdy z nas tego doświadczył, że przy bodźcach stresowych takich ostrych nagle jest mocne kołatanie serca między innymi, albo słabość czasami, to jest właśnie działanie adrenaliny, bo wymiatamy potas z krwiobiegu częściowo do wnętrza komórki. I teraz chwila przerwy na parę ciekawostek, tak? Bo tak jak w ostatnim odcinku dawałem Wam oczywiście te mechanizmy i wytłumaczyłem, jak one funkcjonują, ale starałem się również na całym mnóstwie przykładów tłumaczyć, jakie są tego konsekwencje. Tych ciekawostek będzie dosyć dużo, ale mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jedną z takich ciekawostek jest to, że mamy beta-2 mimetyki, czyli właśnie leki, które będą potencjalnie, czy substancje, które będą potencjalnie aktywizować te receptory beta-adrenergiczne. Czyli właśnie ten receptor beta-2, choćby o którym mówiłem, który będzie sprawiał, że potas wchodzi do wnętrza komórki. I mamy różnego rodzaju na przykład leki na astmę, które mogą być używane, czy to chcący, czy niechcący, do obniżania poziomu potasu w krwiobiegu, choćby albuterol. I trzeba pamiętać, że oczywiście jest w wielu przypadkach sens obniżania tego poziomu potasu w krwiobiegu, bo jeśli tego potasu będzie za dużo, to stanowi również zagrożenie dla mięśni, szczególnie dla mięśnia sercowego. Także organizm nie bez powodu chce regulować ten poziom potasu i wrzucać go czasami, choćby właśnie w przypadku większego stresu, do wewnątrz komórek, żeby nie było go za dużo w krwiobiegu. Przecież jeśli chodzi o absolutne klasyki w medycynie, rhabdomyoliza, czyli można powiedzieć taki zespół objawów, który objawia się rozpadem mięśni proszkowanych, będzie prowadzić między innymi, jeśli jest właśnie za dużo potasu, który jest uwalniany wtedy z tego rozpadu mięśni, do uszkodzenia nerek i w skrajnych przypadkach uszkodzenia mięśnia sercowego. Organizm stara się między innymi bronić właśnie w ten sposób, że aktywizuje tą pompę i zaczyna wrzucać więcej potasu do wnętrza komórki. Druga ciekawostka z tym powiązana to hiperwentylacja. Dobrze wiemy, że w momencie, w którym ten poziom stresu ostrego, czyli takiego działającego w danym momencie jest bardzo duży, może wręcz dojść do ataku paniki. Zaczyna się hiperwentylacja. I hiperwentylacja będzie oczywiście polegać na tym, że będziemy wrzucać do organizmu całe mnóstwo tlenu.
I to ma swoje konsekwencje. Tak? Organizm uwielbia stan homeostazy, uwielbia równowagę. Znamy, jeśli chodzi o pulmonologię, czy ogólnie mówiąc medycynę, tak zwane efekty Bora i efekty Haldana, które z grubsza mówią nam tyle, że jeśli będzie za dużo tlenu, to będzie spadać poziom dwutlenku węgla. Jeśli będzie bardzo dużo dwutlenku węgla, to zaczyna spadać ilość dostępnego tlenu. No ale w tym przypadku mówimy o hiperwentylacji, zaczynamy wrzucać do organizmu bardzo dużo tlenu, co będzie prowadzić do tak zwanej hipokapnii, czyli obniżonego stężenia częściowego dwutlenku węgla. Innymi słowy, będziemy mieć mniej dwutlenku węgla w krwiobiegu. To będzie prowadzić do chwilowej takiej zasadowicy oddechowej, co będzie skutkować właśnie hipokalemią i hipokalcemią, czyli obniżonym stężeniem potasu i wapnia w krwiobiegu. Zauważcie, jaki mamy piękny efekt, taki synergiczny, w negatywnym sensie mamy symfonię zniszczenia. Sam ostry stres poprzez adrenalinę i noradrenalinę będzie wymiatać potas z krwiobiegu do komórek. Ale teraz, jeśli będziemy hiperwentylować, zaczynamy jeszcze więcej wymiatać tego potasu do komórek. Więc przechodzimy bardzo często z tego stanu, kiedy po prostu serce waliło jak młot, była ewentualnie jakaś słabość mięśniowa, do tak naprawdę symptomów tężyczkowych. Może być mrowienie, mogą być skurcze, parestezje, mówiąc ogólnie. Żeby było ciekawe, nie tylko stres może to powodować, ale również podawanie anestezji, czyli znieczulenia, choćby w szpitalach. I był na przykład właśnie taki przykład, tutaj wrzucę na ekran badania, gdzie 51-letnia pacjentka miała m.in. hipokalemię, miała hipokalcemię, bo po podaniu znieczulenia zaczęła hiperwentylować. Oczywiście dla nas jak najbardziej taki namacalny tutaj skutek i zrozumienie tego jest, że będziemy wymiatać olbrzymią ilość potasu z krwiobiegu do komórek w momencie, w którym ten stres jest ostry, szczególnie jeśli tak naprawdę mamy ataki paniki. Mam nadzieję, że nie znudzą Was te ciekawostki, ale tutaj jest jeszcze kolejnych parę ciekawostek, które są z tym powiązane. Przede wszystkim, jeśli ktoś ma taki atak paniki, zaczyna hiperwentylować, tak jak mówiłem, będzie prowadzić do hipokapnii, czyli obniżenia stężenia parcjalnego, częściowego dwutlenku węgla. I to ma oczywiście dalsze konsekwencje. W momencie, w którym mamy hipokapnię, to będzie dochodziło do zwężenia naczyń krwionośnych, m.in. w mózgu. Czyli zaczyna być drastycznie ograniczony przepływ krwi w mózgu. Same katecholaminy będą obniżać działanie m.in. naszej kory czołowej, przedczołowej, miejsc, które są odpowiedzialne za myślenie logiczne, dlatego nikt nie myśli logicznie w przypadku ostrego stresu. Możemy zdać tylko na wyuczone odruchy, albo tak naprawdę stajemy się poniekąd takim pasywnym warzywem, które nie bardzo wie, co robić, nie bardzo potrafi szybko reagować, chyba że ponownie mamy całe mnóstwo wyuczonych odruchów. I przeciwieństwem hipokapnii jest oczywiście hiperkapnia, czyli ten stan, kiedy będziemy mieć zwiększone ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w krwiobiegu i to oczywiście będzie prowadzić do odwrotności. Będziemy mieć rozszerzenie naczyń krwionośnych w mózgu. I to jest używane w medycynie. Tak, to jest używane w medycynie między innymi do sprawdzania rezerwy naczyniowej mózgu. Czyli innymi słowy, jak mocno naczynia w mózgu mogą się rozszerzać, bo wiemy z wielu odcinków na tym kanale, że to jak naczynia są elastyczne będzie świadczyć między innymi o ich stanie. I pośrednio oczywiście, jeśli chodzi o nasze tętnice, mówi nam to nasze ciśnienie. Jeśli ktoś ma na przykład niższe ciśnienie, naturalnie, nie mówię o osobach, które biorą leki obniżające ciśnienie, to automatycznie świadczy najczęściej o dużo lepszej kondycji samych tętnic i śródbłąka tętnic. Jak mówiłem, w medycynie można stosować właśnie testy badające tą rezerwę naczyniową mózgu. Można wstrzymywać oddech, bo oczywiście jeśli wstrzymamy oddech, to nie dostarczamy tlenu. Innymi słowy, będzie więcej tego dwutlenku węgla w krwiobiegu, albo można wdychać po prostu roztwory dwutlenku węgla, żeby to medycznie badać. No i jeszcze jedna ciekawostka, czy wskazówka tak naprawdę, jeśli zdarzyłoby się, że Ty miałbyś atak paniki albo któryś z Twoich bliskich w otoczeniu, to co można z tym zrobić? Są dwa sposoby. Jeden jest lepszy, drugi jest gorszy, ale też powiem Ci o tym gorszym, bo to było moje doświadczenie już parę razy w życiu. Ten lepszy to jest oddychanie w woreczek. Na pewno widzieliście kiedyś na filmach, że osoby, które były zestresowane, właśnie miały atak paniki, hiperwentylowały, dostawały na przykład papierowy woreczek i oddychały do niego i wdychały to. I ma to sens, no bo wiemy, że jeśli będziemy wydychać, to wydychamy dwutlenek węgla. Wiemy jednocześnie,
że jeśli mamy hiperwentylację, to mamy obniżone stężenie parcjalne dwutlenku węgla w krwi. Innymi słowy, w momencie, w którym zaczynamy wdychać z powrotem ten dwutlenek węgla, to jesteśmy w stanie eliminować te negatywne efekty hiperwentylacji. Wiele osób mówi, że nie jest to potencjalnie wskazane z prostego powodu, bo może prowadzić do hipoksji. Czyli innymi słowy, jeśli będzie za dużo tego dwutlenku węgla, który będziemy wdychać, to będzie spadać z kolei stężenie parcjalne tlenu w krwi, co może prowadzić do innych efektów ubocznych. Natomiast poddychanie przynajmniej chwilę w taki woreczek jest w stanie dosyć szybko likwidować te efekty uboczne hiperwentylacji. Jest też głupszy sposób, i to było moje doświadczenie sprzed wielu lat, taka personalna, do tej pory dosyć bolesna anegdotka. Wydaje mi się, że to mogło być już z 8 lat temu. Tak, z 8 lat temu. Kanał na YouTubie prowadzę, to jest chyba mój 5. rok na YouTubie. To było 3 lata przed YouTubem. I jeśli ktoś nie wie, ja zaczynałem swoją przygodę z swoją firmą od strony internetowej angielskiej, właśnie universeofmemory.com. I tam publikowałem po angielsku artykuły dotyczące poprawy produktywności, nauki języków obcych, między innymi poprawy pamięci, przyspieszonego przyswajania informacji i tym podobnych tematów, którymi zajmuję się do tej pory jako taka druga część mojej działalności. I stało się w pewnym momencie coś, co zdarza się praktycznie każdej osobie, czyli jeśli nie robisz kopii zapasowych swoich stron internetowych, informacji, dokumentów, to przyjdzie moment, w którym zaczniesz robić, bo zdarzy się coś bolesnego. I w pewnym momencie znikła moja strona z internetu, strona, nad którą spędziłem prawdopodobnie do tego momentu setki godzin, strona, która była głównym źródłem mojego utrzymania. Bo ja nie byłem wtedy absolutnie aktywny w Polsce, stwierdziłem, że będę koncentrować się na angielskich internetach i tak właśnie było. No i przyszedł moment, kiedy ta strona zniknęła. Zaczynam dzwonić na support tego mojego hostingu. Są jak praktycznie wszędzie, głównie Hindusi, jeśli chodzi o ten support techniczny. I zaczynam mówić, że właśnie strona mi znikła i żebyście to przywrócili, była jakaś kopia zapasowa. I rzeczywiście ta kopia była zapasowa, tylko była również na serwerze. I okazuje się, że ona również znikła. I pamiętam, że nie dość, że sam byłem po prostu tak roztrzęsiony, ewidentnie właśnie adrenalina, noradrenalina bardzo szybko zrobiły swoje, po prostu trząsłem się, płakałem, nie byłem w stanie się uspokoić, to w momencie, w którym mi powiedzieli, że Oh, all right, my friend. Oh, no, there is no copy on the server. to po prostu dostałem ataku paniki. To jest chyba pierwszy raz w życiu, w tamtym momencie, jak dostałem ataku paniki, zacząłem hiperwentylować na potęgę, nie byłem w stanie się w żaden sposób uspokoić. Najgorsze jest to, że byłem wtedy w odwiedzinach u mojej babci i cioci w Warce i zacząłem płakać, nie byłem w stanie się w żaden sposób uspokoić. Stwierdziłem, Boże, straciłem całe parę lat życia, straciłem dosłownie wszystko. Straciłem sposób w ogóle, żeby utrzymywać siebie i rodzinę. I wtedy oczywiście już dosyć mocno interesowałem się medycyną i przypomniało mi się, przecież alkohol jest w stanie aktywizować receptory GABA. GABA, jak mówiłem wielokrotnie na kanale, będzie tym neurotransmiterem, który będzie rozluźniać organizm, będzie rozluźniać między innymi mięśnie. Więc szybko poprosiłem o, to było chyba pół szklanki, więc mniej więcej 100 ml jakiejś wódki, nawet nie pamiętam co to było, i wypiłem ją praktycznie duszkiem, bo nie byłem w stanie praktycznie w ogóle oddychać i oczywiście alkohol, dobrze wiemy, że działa bardzo szybko, zadziałało to rzeczywiście szybko, byłem w stanie się uspokoić i tak naprawdę kontynuować to. Skończyło się na szczęście happy endem, do tej pory strona oczywiście istnieje ta angielska, wygrzebali po jakiejś godzinie czy dwóch tą kopię zapasową. Nie wiem skąd, ale wygrzebali ją. Ciekawe? Mam wielką nadzieję, że tak właśnie jest. Natomiast idziemy dalej za ciosem, bo musimy połączyć działanie katecholamin, adrenaliny, noradrenaliny z działaniem insuliny, o którym mówiłem w pierwszej części tego cyklu. Bo mówiliśmy sobie, że insulina sama z siebie również będzie tak naprawdę przyspieszać działanie tej pompy sodowo-potasowej. Czyli jeśli będziemy mieć podbijane poziomy insuliny, co przypominam, czynią nasze absolutnie idiotyczne wytyczne dietetyczne, które mówią, żeby walić 50-60% całej objętości kalorycznej z węglowodanów, co sprawia, że przy tych zalecanych do 5 posiłkach dziennie insulina jest non-stop podbijana, to mamy właśnie ten mechanizm, że insulina będzie wciskać potas do komórek, będzie mniej w krwiobiegu. Co będzie się działo oczywiście, kiedy będziemy mieć dodatkowe bodźce stresowe?
Tak jak mówiłem, będziemy dodatkowo wrzucać ten potas do komórek. Mechanizmy są różne, bo przypominam, że adrenalina robi to poprzez te komórki, poprzez te receptory beta-2 adrenergiczne, niezależnie od insuliny. To są działania niezależne. No ale kiedy mamy podbity poziom insuliny i mamy jakieś bodźce stresowe, to potas będzie jak najbardziej wymiatany do komórki. I zauważcie, jak to się ma do ciśnienia. Między innymi. Nie tylko siły mięśniowej, bo całe mnóstwo osób, które właśnie czuje się osłabiona częściowo przez ten mechanizm. Powodów jest więcej, pewnie. To może być tarczyca między innymi, to mogą być stany zapalne, to może być testosteron itd. itp. Natomiast jeden z mechanizmów to jest właśnie podbijanie insuliny i stres. Więc jeśli mamy podbijanie stresu i insulinę, to będziemy wymiatać więcej potasu do komórek, innymi słowy, będzie mniej potasu w krwiobiegu, innymi słowy, jak najbardziej jest bardzo duża szansa, że Twoje ciśnienie będzie szło w górę. I też absolutnie nie powinno dziwić, że osoby, które przechodzą choćby na diety niskowęglowodanowe jakiegokolwiek rodzaju, czy to jest bezpośrednio keto, czy to jest carnivore, czy to jest zwykły low carb, zauważają, że to ciśnienie bardzo szybko zaczyna spadać. Tak? To jest po prostu jakby wrzucić faceta w betonowych butach do jeziora, bardzo szybko, parę tygodni i ciśnienie po prostu leci na łeb, na szyję w dół. Oczywiście konsekwencje tutaj się nie kończą. Przypominam, to jest symfonia zniszczenia. Jeśli dołożymy do tego większą ilość tkanki tłuszczowej, to zaczyna się robić naprawdę nieciekawie. Bo jeśli mamy większą ilość tkanki tłuszczowej, trzeba przypomnieć, że tkanka tłuszczowa jest największym tak naprawdę organem, który jest endokrynologicznie, czyli hormonalnie aktywny. Czyli sama tkanka tłuszczowa, im jest jej więcej, tym więcej będzie produkować różnego rodzaju hormonów albo oddziaływać na hormony. Oczywiście mamy choćby wpływ przez to, że będziemy mieć niski poziom stanów zapalnych, który wywołuje tkanka tłuszczowa. Właśnie dlatego wbrew tym pierdołom ze Stanów Zjednoczonych nie ma czegoś takiego po prostu jak zdrowie w każdym rozmiarze. Im większy rozmiar, tym większe stany zapalne. Między innymi będziemy mieć rozregulowanie tej osi podwzgórza przysadka nadnercza, o której mówiłem, które produkują kortyzol. Ale mamy też jeszcze jeden, moim zdaniem fascynujący mechanizm. W momencie, w którym mamy większą ilość tkanki tłuszczowej, ona będzie zwiększać aktywność takiego enzymu, o którym kiedyś wspominałem w odcinku bodajże o lukrecji i jej wpływie na układ hormonalny. Ten enzym się nazywa 11-beta-hydroksysteroidowa dehydrogenaza typu 1. I ona będzie przekształcać kortyzon, czyli można powiedzieć prekursor naszego kortyzolu, właśnie w kortyzol. Im więcej tego enzymu, tym bardziej będziemy przekształcać kortyzon w kortyzol. Innymi słowy, będziemy mieć coraz więcej kortyzolu. Więc to jest kolejna konsekwencja. Kropka nad i, ostatni wystrzał z armaty, jeśli chodzi o tą symfonię zniszczenia, jest odwołanie się do doświadczeń wielu osób pojawiających się po spożyciu posiłku, który jest bogaty w węglowodany. Wiele osób zaczyna odczuwać kołatanie serca. Zaczyna się pojawiać zmienność bicia serca. Może pojawić się jak najbardziej arytmia. Wiele osób czuje się bardzo osłabionych. Wydaje mi się, że wiecie już, do czego piję. Jeśli mamy insulinę i ona wymiecie potas z krwiobiegu częściowo i dodatkowo oglądałeś prawdopodobnie odcinek, że każdy posiłek równa się stany zapalne tętnic, to wiesz, że każdy posiłek będzie wywoływać m.in. stany zapalne tętnic i to są stany zapalne fizjologiczne tak zwane, czyli tak ma być, chyba że będziemy walić dużo węgli, to te stany zaczynają być coraz bardziej nasilone. Innymi słowy, przy posiłku wysokowęglowodanowym nie tylko mamy wyrzut insuliny, który będzie wymiatać potas, mamy również bodziec stresowy, czyli stres, który dodatkowo będzie wymiatać ten potas. Właśnie dlatego zaczyna się kołatanie serca, zaczyna się zwiększanie wariacji bicia serca, zaczyna się osłabienie mięśniowe, zaczyna się ogólne osłabienie. Mam nadzieję, że rozumiecie już piękno tych zależności i mechanizmów, jak pięknie można po prostu zrozumieć, co się dzieje z człowiekiem, choćby na podstawie tego, co opisuje, a propos tego, co doświadcza po jakimś tam posiłku. Jeśli tylko i wyłącznie oczywiście zna się te mechanizmy i mam nadzieję, że teraz już będziesz w stanie lepiej zrozumieć to, jeśli chodzi o Twoich bliskich, czy jeśli chodzi o lekarzy i dietetyków, jeśli chodzi o pacjentów. Kurde, minęło ponad 20 minut i dopiero opisaliśmy sobie katecholaminy, ale mam nadzieję, że wszystko to było całkiem ciekawe. Został nam natomiast do omówienia kortyzol.
Mówiliśmy, że adrenalina i noradrenalina to są hormony stresowe pierwszego rzutu, no ale potem zaczyna pojawiać się kortyzol, jeśli ten stres zaczyna się wydłużać. One będą działać jednocześnie. Musimy o tym pamiętać, tak? Czyli kortyzol, oczywiście, jeśli stres się utrzymuje, będzie obecny w zwiększonym stężeniu, między innymi w krwiobiegu, przez dłuższy czas, ale jeśli będziemy dokładać ostre jakieś stany stresowe, ostre bodźce stresowe, to będziemy mieć kumulację efektów. Natomiast musimy zacząć od zrozumienia tego, co dokładnie będzie robić kortyzol, jeśli chodzi o tą gospodarkę elektrolitową. Więc kortyzol jest strukturalnie, biochemicznie niesamowicie podobny do, uwaga, hormonu, który nazywa się aldosteron. I ten aldosteron ma za zadanie, oczywiście, jak to każdy hormon w ciele, całe mnóstwo ma zadań, ale jeśli chodzi o gospodarkę elektrolitową, będzie zwiększać retencję sodu. Czyli innymi słowy, im więcej aldosteronu, tym większa retencja sodu. I w poprzednim odcinku opowiadałem o tym, że dieta niskosodowa jest w stanie powodować insulinooporność. Właśnie diety niskosodowe będą w stanie drastycznie zwiększać poziom aldosteronu. I warto jako kolejną ciekawostkę wspomnieć, że sam aldosteron między innymi jest mechanistycznie powiązany z powstawaniem miażdżycy. Nie chcemy mieć sytuacji, w której będziemy podbijać poziom aldosteronu. Warto dbać o odpowiednią podaż sodu, która oczywiście będzie zmienna w zależności od tego, na jakim rodzaju diety jesteśmy. Sam aldosteron wywiera swoje funkcje poprzez oddziaływanie na receptory mineralokortykoidowe. I tutaj właśnie wchodzi do gry kortyzol. Bo mówiliśmy sobie, że kortyzol jest strukturalnie podobny do aldosteronu. Jeśli jest strukturalnie podobny do aldosteronu, to znaczy, że jest w stanie oddziaływać na receptory mineralokortykoidowe. Jeśli aldosteron będzie powodować retencję sodu, to uwaga, kortyzol będzie powodować retencję sodu. I żeby było jasne, o ile te stężenia kortyzolu są fizjologiczne, naturalne jeszcze, czyli nie mamy jakiegoś stałego bodźca stresowego, który będzie powodować podbicie kortyzolu, to oczywiście wszystko będzie ok. W momencie, w którym tego stresu zaczyna być na tyle dużo, że wzrasta stężenie kortyzolu, to kortyzol będzie automatycznie przyłączać się do tego receptora aldosteronu i powodować retencję sodu. Będzie powodować tak naprawdę taki częściowy pseudoaldosteronizm. Bo większe poziomy kortyzolu włączają taki bezpiecznik swoisty właśnie tego mechanizmu. Bo wspominałem wcześniej, że mamy ten enzym 11-beta-kortykosteroidowa dehydrogenaza typu pierwszego, która przekształca kortyzon w kortyzol. Więc mamy jej odwrotność, mamy 11-beta-hydroksysteroidową dehydrogenazę typu drugiego, która przekształca kortyzol w kortyzon. Jaka jest różnica? Kortyzon ma bardzo słabe powinowactwo, czyli zdolność przyłączania się do tego receptoru mineralokortykoidowego. Innymi słowy, w warunkach fizjologicznych kortyzol jest poniekąd unieszkodliwiany poprzez przekształcanie go w kortyzon. Jeśli jest za dużo kortyzolu, to tak naprawdę ten bezpiecznik, można powiedzieć, wybucha nam, jest przeciążony i nie jest w stanie przekształcać wystarczająco dużo kortyzolu do kortyzonu, czyli ten kortyzol pozostaje na większym stężeniu i jeszcze raz może przyłączyć się bezpośrednio do takiego receptora i powodować nam retencję sodu. Pomyślmy na logikę. Czy to jest w jakikolwiek sposób zaskakujące, że kortyzol równa się retencja sodu? No nie, bo mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, że retencja sodu równa się opuchlizna, tak? Generalnie człowiek będzie bardziej taki napuchnięty, bardzo łatwo to poznać po twarzy. I przypominam, wystarczy tak naprawdę jeden mocny stresor albo więcej stresorów umiarkowanych. Był odcinek cały na ten temat Zrozumieć stres, gdzie podkreślałem wielokrotnie, organizm nie ma żadnej możliwości rozróżniania bodźców stresowych. Żadnej. Innymi słowy, jeśli słyszałeś kiedyś o stresie pozytywnym albo negatywnym, jest to absolutna bzdura. Stres jest jeden, natomiast jego efekt kumulatywny sprawia, że albo rzeczywiście będzie to miało ok wpływ na nasz organizm, albo będziemy przeciążeni. Więc warto zawsze analizować sobie te wszystkie bodźce stresowe, na które jesteśmy narażeni. Hałas jest bodźcem stresowym, temperatura jest bodźcem stresowym, wysiłek fizyczny jest bodźcem stresowym, jedzenie jest bodźcem stresowym, poszczenie jest bodźcem stresowym, infekcje są biologicznym bodźcem stresowym. Generalnie mamy tego całe mnóstwo, więc zawsze trzeba po prostu zastanowić się, jeśli widzisz na przykład nadmierną opuchiznę między innymi na twarzy, czujesz się zestresowany,
czy powodem nie jest to, że zbyt dużo mamy tych bodźców stresowych w naszym życiu. I wtedy oczywiście można lepiej tym stresem zarządzać. Symfonia zniszczenia trwa dalej. Jeśli wiemy, że mamy wtedy zatrzymanie sodu, to możemy odwołać się ponownie do poprzedniego odcinka i przypomnieć, co robi insulina. Insulina również powoduje zatrzymanie sodu w nerkach. Dochodzi więc tak naprawdę do tego efektu kumulatywnego. Mamy kortyzol, który będzie powodować retencję sodu, mamy insulinę, która będzie powodować retencję sodu. Innymi słowy, dwa mechanizmy, które będą automatycznie powodować, że tego sodu jest dużo. Innymi słowy, kolejny mechanizm, który sprawia, że będziemy mieć między innymi nie tylko opuchiznę, ale podwyższone ciśnienie. Ta opowieść oczywiście nie kończy się tutaj, bo co dzieje się dalej? W momencie, w którym będziemy trzymać sód, organizm musi zacząć coś wydalać. No i co wydala? Magnez i potas. A jeśli zaczyna wydalać magnez i potas, to okazuje się, że już mamy dwa takie patologiczne mechanizmy, jeśli chodzi o sam potas. Potas będzie wpychany do komórek z jednej strony przez adrenalinę, noradrenalinę i insulinę, a w drugiej kolejności, jeśli mamy podwyższoną insulinę i kortyzol, będzie wydalany z organizmu. Czyli nie dość, że jest go mniej w krwiobiegu ogólnie, jest pakowany do komórek, to ogólnie jest go mniej w organizmie. Właśnie dlatego, jeśli pomyślimy sobie logicznie, próba naprawy ciśnienia poprzez samą suplementację, czy to magnezem, czy potasem, ma sens, oczywiście w tym sensie, że będzie powodować to obniżenie, ale w żaden sposób nie adresuje pierwotnej przyczyny. A pierwotną przyczyną przede wszystkim bardzo często jest podwyższona insulina i podwyższona ilość stresu. Katecholamin zarówno jak i kortyzolu. No i na koniec kortyzol będzie zmniejszać wrażliwość receptorów insulinowych. Innymi słowy, będzie prowadzić bezpośrednio sam z siebie do insulinooporności. Jeśli zaczniemy łączyć to wszystko, co powiedziałem, poprzez te dwa odcinki do tej pory w całość, to okazuje się, że przyczyny tak naprawdę bardzo często będą dwie, jeśli chodzi o przyczyny pierwotne, nazwijmy to, czyli insulina właśnie i podwyższona ilość bodźców stresowych. No bo jeśli insuliność jest w stanie powodować insulinooporność bezpośrednio sam z siebie i dodatkowo będziemy spożywać duże ilości węglowodanów, co będzie bezpośrednio, szczególnie w połączeniu z tłuszczami, prowadzić do dalszej insulinooporności, to będzie z kolei prowadzić do zwiększania ilości tkanki tłuszczowej. Wiemy, że sama tkanka tłuszczowa jest w stanie bezpośrednio zwiększać ilość obciążenia stresowego organizmu i dobrze wiemy, że jeśli będziemy mieć zwiększone obciążenie stresowe organizmu, to będziemy między innymi gorzej spać, a wiemy, że z badań, że jeśli będziemy gorzej spać, to samo z siebie zwiększa insulinooporność i będzie obniżać między innymi poziom testosteronu, a jeśli wiemy, że mamy niższy poziom testosteronu, to będziemy mieć niższy poziom energii, będziemy mieć wyższy poziom trójglicerydów i rozumiecie. Wszystko się łączy w piękną całość, jeśli chodzi o mechanizmy i to jest widoczne w literaturze często naprawdę od dekad. To nie są nowości, to nie są jakieś dopiero co odkryte mechanizmy. Szkoda, że niestety jeśli chodzi o, wydaje mi się, dużą część tej opieki medycznej w naszym kraju, jest to w pełni niezauważalne i okazuje się, że większość pacjentów cierpi na niedobór leków, na przykład na nadciśnienie czy cukrzycę, zamiast na niedobór adresowania przyczyn tych kłopotów zdrowotnych. Daj jak zawsze znać, jakie są Twoje doświadczenia, jeśli chodzi o te mechanizmy. Czy wszystko jest jasne? Jeśli są jakieś pytania, to jak zawsze będę czuwać chwilę w sekcji komentarzy, żeby na nie odpowiedzieć. Szczególnie interesują mnie oczywiście te anegdotki medyczne. Jak Ty zaadresowałeś na przykład te mechanizmy bezpośrednio, o których mówiłem, jakie były efekty, jeśli chodzi na przykład o ciśnienie, jeśli chodzi o wagę, jeśli chodzi o samo odczuwanie stresu oczywiście między innymi. Miałem omówić tarczycę, miałem omówić stany zapalne, ale wydawało mi się, że omówię całość w 30 minut, a tak naprawdę wydaje mi się, że z 30 minut to gadałem o samych hormonach stresu. Innymi słowy, tamte tematy omówię w kolejnym odcinku. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak opanować dowolny język z dowolnej rodziny języków samodzielnie. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak skutecznie zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Dodatkowo kurs
O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, to jest z tej mojej działki trychologicznej, jestem trychologiem kosmetycznym również, oraz jak diagnozować m.in. i likwidować telogeneowe wypadanie włosów, czyli ten stan, kiedy włosy wypadają bardzo często kępkami wręcz. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, pod tym ciekawostki dotyczące odcinka i po tym literatura naukowa. W opisie znajdziesz linki do wszystkich polecanych przeze mnie produktów, m.in. kody zniżkowe do 2 firm suplementacyjnych, Alines i Muscle Zone. Są to kody odpowiednio zniżkowe na 10 i 5%. Jeśli chcesz dodatkowo wesprzeć kanał, to zawsze polecam skorzystać ze zniżki na zwyczajnie w świecie. To są kody afiliacyjne, więc po prostu ja dostaję jakiś procent po prostu takiego zamówienia. Oczywiście w opisie jest również link do mojego newslettera. Tam z kolei możesz wpisać swój adres mailowy i wysyłam artykuły raz na jakiś czas powiązane z pamięcią, językami, produktywnością, czyli drugą częścią mojej działalności. Jeśli chcesz ściągnąć wszystkie te informacje w formie fiszek, to zachęcam do zostania patronem kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i można zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 200 poprzednich. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka. Dla tych, którzy dotrwali do tego momentu, mogę zdradzić, co będzie w następnych odcinkach. W następnym odcinku będzie o SIBO, czyli przeroście bakteryjnym jelita cienkiego i tym, jak będzie wpływać na wywoływanie miażdżycy, czyli kontynuujemy naszą serię o miażdżycy. W następnej kolejności będzie filmik o tym, jakie są dokładnie protokoły, jeśli chodzi o światło czerwone i bliskiej czerwieni, które pomagają leczyć tarczycę, pomagają likwidować albo samodzielnie, albo częściowo niedoczynność tarczycy. I trzeci w kolejności będzie nawiązywał z powrotem do teakryny, o której nagrałem odcinek, to znaczy co mówią badania o łączeniu teakryny z kofeiną, jakie są tego potencjalnie efekty itd. itp. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.